Hej, tu Asia. Jakbyście się już nie domyślali. Jestem trochę Rudolfem, ale to dlatego, że wróciłam przed chwilą z centrum. No i wyjeżdżam do Holandii pracować. Będę pracować na magazynie rybnym. I co, no? Chciałabym od samego początku, od samego wyjazdu po prostu relacjonować moje przeżycia, podróż całą i zobaczyć, jak to jest. No i też zabrać moich widzów, was, których jest już 40 ponad subskrypcji, które są... kocham was. Daliście mi parę i po prostu zadecydowałam, że chcę zwiedzać, chcę poznać trochę świata innego niż Bydgoszcz i bydgoskie realia i okolic. Mam nadzieję, że nie zginę. Także dreszczyk emocji jest. No, jestem mega podekscytowana. Zostało mi... Czekajcie. Ojej. 3 godziny do wyjazdu. 3 godziny, no. Zostałam uzbrojona. Znaczy sama sobie ugotowałam fasolkę po bretońsku. Nie zrobiłam tutorialu, no ale może innym razem, bo robię bardzo dobrą fasolkę po bretońsku, tak nieskromnie. Chińskie te zupki mam. Może przy okazji, jak będę się rozpakowywać już na miejscu, jutro będę już na miejscu tam. Pokażę wam wszystko, w sensie pokój, moje doświadczenia pierwsze, spostrzeżenia. I dziękuję wszystkim moim bliskim, którzy i mojej rodzinie, i znajomym, którzy mnie w tym wspierają i naprawdę dziękuję Wszechświatu, że mam takich ludzi przy sobie. Naprawdę mnie to wzrusza. Przepraszam. To bardzo wiele dla mnie znaczy. No, jeszcze wam coś pokażę. Mam taki album. Zrobiła go dla mnie własnoręcznie moja siostra. Album Asieła. Jest przepiękny. Unicorn Scrapes chyba się nazywa. Dam link w opisie do jej strony na Facebooku. Robi piękne takie prace. Dostałam też od niej na urodziny. Taką. Z instrumentami, pianinem. W środku oczywiście pęga, nie? Z życzeniami. For every dark night there is a brighter day. It's hard to beat a person who never gives up. And I am that person. Ten prezent właśnie ciągle patrzyłam na niego na szafce i mnie motywował do tego. Jest piękny. Tu jest miejsce na zdjęcia w ogóle. Tutaj też. Będzie wypełniony w zupełności, bo mówiłam jej, że nie no, Alicja, no przecież nie będę takiej pięknej pracy szpecić swoimi zdjęciami. Ale powiedziała mi, że ma być to całe wypełnione i to jest jeden z moich celów. Never give up. No. Moja utalentowana siostra. Zamierzam wypełnić ten album wspomnieniami, zdjęciami, przeżyciami. Jak nie spróbuję, to nigdy się nie dowiem, nie? I jakby tym się kieruję.
Zobaczę, czy będę z kimś mieszkała. Czy sama. No i co? Zaczynam podróż. Muszę naładować wszystkie sprzęty. Czeka mnie podróż busem. Także zobaczymy, co się będzie działo. Ale mam nadzieję, że będziecie mi towarzyszyć nawet na odległość. I będę mogła się z wami dzielić pięknymi widokami. Będę mieszkać w wiosce, w sumie w gminie Nunspet albo Ermelo. A pracować będę w Spakenburg. Czy 1,5 godziny. Czekam na telefon od kierowcy. Stresuję się, ale jestem podekscytowana. Wszystko naładowane, załadowane. Tu są moje rzeczy wszystkie. 3 torby plus jeszcze jedno z jedzeniem. Z fasolką. Pamiętaj, ty co to oglądasz. Rób to, co kochasz. I co sprawia ci przyjemność. I potraktuj swoją pasję jako twój numer 1. Pasję, przyjaciół, rodzinę. Stawiaj siebie na pierwszym miejscu. Always. Bo koniec końców zostaniemy sami ze sobą, więc takie moje z dupy przemyślenia przed wyjazdem. Kochajcie siebie i wierzcie w siebie, bo nie ma drugiej. Już kiedyś to mówiłam, ale nie ma drugiej takiej osoby jak ty. Także szkoda zmarnować taki potencjał, naprawdę. Ja go w tej chwili wykorzystuję w 150%, jak nie 200. Zobaczymy. No, teraz się budzi. Teraz będzie Frankfurt. No to tak, jestem po podróży na miejscu. To jest zajebista tapeta, tak by the way, ale dobra, nieważne. Jechałam busem 12 godzin około. Tak. I było okej. Była jedna przesiadka, gdzie troszeczkę czułam się zagubiona, no ale jakby wszyscy się odnaleźli, także spoko. Podróż długa, nużąca, aczkolwiek bardzo piękne widoki. Holandia jest w ogóle bardzo ładna, tak z pierwszego punktu widzenia. Architektury, zieleni, kwiatów, no mega, nie? Zwierząt przede wszystkim. No fajne widoki, znajomości jakieś tam nawiązane. Właśnie też Polacy, którzy jadą na imigrację po to, żeby zarabiać pieniążki. Przyjechaliśmy. Jechałam z takimi 2 facetami jeszcze, z Mikelem, z Mikelem z Algierii i z Karolem z Grudziądza. Super się gadało, przynajmniej przez te ostatnie parę godzin, bo już jakby pojedynczo pasażerowie wysiadali, a my zakończyliśmy w tej samej firmie, bo ja byłam do tej samej firmy przypisana, agencji. Właśnie ten Karol, Mikel i jeszcze jedna dziewczyna, która przyjechała z innym transportem. Nie pamiętam imienia teraz. Ale ciekawa osobistość. Taka ciekawa osobistość, powiem szczerze. Ale ja jestem otwarta na ludzi, także nikt mi nie przeszkadza, dopóki nie jest nachalny i niekulturalny. Także luz, nie? Tam z kolei przyjechaliśmy o godzinie 7 i długo czekaliśmy, plus jeszcze komplikacje na przyszłość, jak będziecie jechać za granicę, bierzcie wszystkie dokumenty i te bankowe, informacje i dowody, wszystko, bo ja z tego względu, że mam problem z robieniem screenów mojej aplikacji bankowej, że oni potrzebowali dowód na to, że
moje konto jakby walutowe jest moje. No. No i od poniedziałku idę pracować. A w tym biurze mówiłam. W tym biurze czekaliśmy od 7 do 11. Laska, kurde, tak długo jechała, w ogóle 30 godzin mówiła. Nie wiem, czy jej wierzyć w sumie z drugiej strony, ale no, tak mówiła przynajmniej. No ja po tych 12 już byłam wyrąbana i jeszcze tam czekanie na te umowy, na kierowców to było... Znaczy ja rozumiem, szanuję wszystkich jakby problemy, zadania i tam obowiązki, ale po prostu... Znaczy też byłam gotowa na to, że będzie problem z komunikacją na pewno. Oczywiście wszyscy po polsku, nic po angielsku nie musiałam robić na razie. Także no jestem wyrozumiała, aczkolwiek było to dla mnie bardzo męczące. Ale koniec końców, po jeszcze godzinie następnej jazdy, tutaj dotarłam. Pan Łukasz bardzo fajnie przedstawił tak szczerze miejsce, jak wygląda, wszystkie zasady w ogóle, jakie tu są. Jasno i przejrzyście, także nie ma wątpliwości, także spoko, bo ja nie muszę odpieprzać rzeczy, no ale ktoś, z kim będę mieszkała, będzie mógł odpieprzać rzeczy i jakby wiem, gdzie jest ta granica, nie? I co mogę, na co trzeba zwracać uwagę po prostu. Ogólnie powiem wam tak, łóżeczka fajne, mięciutkie. Oceniając to mieszkanko, bardzo ciekawe, znaczy szafeczki są oczywiście, fajne krzesełka, stoliczki, sukulenty, plastikowe co prawda, ale dobra, niech będzie. Tutaj pozostałości po mitycznych jakichś historii, stworzeń typu jednorożce i wilki, już trochę mniej mityczne. To ściany są w ogóle zlepione z jakichś wielu budynków chyba, bo nie mam pomysłu w ogóle, co to ma przedstawiać. Tu są w ogóle cegły, tu są jakieś tapety, nie wiem, ja nie chcę patrzeć pod to nawet, bo to jest takie luźne, nie? Ogólnie to sufit jest typu jak w tym memie, co ten kotek tak wystaje. Ta główka i tak jest wyrąbana jak taki rudy kotek. Patrz sobie, tego typu właśnie. Światło jest w ogóle jak w podstawówce, kurde, na sali. Jarzeniówki, kurde. Dobrze, że tu jest jakaś lampka nocna i ta lampka moja, bo mam nadzieję, że będę mieszkała z kimś, kto będzie to akceptował. Tu jest kosmonauta w ogóle. Ja go pierwszy raz widzę w tym momencie, ale powiem wam tak, że co patrzę na to mieszkanie, to znajduję coś nowego. Już drugi raz przychodzę, robię tour tego mieszkania i ja ciągle widzę nowe rzeczy, powiem wam szczerze, nie? To jest ogólnie mieszkanie dla 4 osób. Tutaj mamy kolejne, naścienne tutaj łamigłówko puzzle. Tu wchodzimy do części łazienkowej, gdzie mamy grilla, wiadomo, w każdej łazience jest grill, choinka, odkurzacz, mop, wiadomo, drzwi do narni, praleczka z rękawiczkami niewiadomego pochodzenia. No jest taka luz, nie? Czyli no łazienka jak łazienka, nie mam jakichś wygórowanych wymagań, bo mam tutaj zarabiać pieniądze. Nie przyjeżdżam tutaj z pieniędzmi na wakacje, kurczę, tylko no pracować, nie? Tu widać, że tu już był kotek i odwiedził to miejsce. Mamy telefon domowy. Ja mam jak na razie, bo jeszcze nikogo tu nie ma innego. Telewizor, kurde, o. Mamy również kanapę skórzaną. No luksus, powiem wam szczerze. Kominka brakuje. Ściana też, kurde, przejście do narni kolejne. Tu jak wiadomo schowek na nieporęcznych sąsiadów czy coś. Nie wiem, dobra. I toster. Toster jest najważniejszy z tego wszystkiego, co powiedziałam. Kuchnia. Chwilę musi minąć, zanim ja zapalę to światło. No i co? Mikrofala, kuchenka, wszystko jest w sumie, nie? Ocet.
Jak w każdym polskim domu przystało. Lodóweczkę zaraz włączę. Jedyne, czego żałuję, to że nie wzięłam swoich sztućców i talerza, bo tutaj dbają bardzo o porządek, z tego co słyszałam. I trzeba tego bardzo pilnować. A ja wolę mieć swoje rzeczy niż myć kogoś rzeczy. No i tak to wygląda. Jak na razie. Nie jest źle, mogło być gorzej. Grzyba nie ma. Rdza jest, no ale jakby... No i wilgoć trochę wchodzi. No ale mam wrażenie, że będzie tu okej się mieszkać. Szczególnie jak, nie wiem, jakiś współlokator będzie okej. To super już, nie? I to wystarczy. Wam opowiadać, to planuję sobie się odświeżyć, coś zjeść, może kimnąć się i się przejść tak po prostu na spacer w okolicy, zobaczyć co tu się dzieje. No ale co ja mam narzekać? No już tu przyjechałam, skoro już tu przyjechałam, już tu poznałam ludzi niektórych, to no, nie ma drugiego wyjścia, nie ma czas zapierdalać. O, z tej firmy mnie zatrudnili właśnie, dali mi pościelę na łóżko, ubranie, bluzę stylową. No i co? Mam nadzieję, że będzie okej. Jak nie będzie okej, to na pewno jako pierwsi się o tym dowiecie. No, to pierwszy dzień za mną. Ja sobie zdążyłam wszystko poukładać. Zrobić małe zakupy. Z czego odwiedziłam chyba z 5 sklepów czy 4. A wyszło, że mogłam wszystko kupić w jednym sklepie. Taką poduchę sobie kupiłam. Mięciuchą, bo ja mam taką szarą, nudną poduszkę. To stwierdziłam, sobie kupię tego. Taką mięciuśką, w której się sypie. Kalendarz mam. Taki fajny Simpson Cat. Ktoś oglądał kiedyś? O taki. Będzie mi odliczał czas do przyjazdu. Albo po prostu odliczał czas. Bo jest łatwo stracić rachubę. W ogóle mam zajebiste tło, nie? Tak by the way. Normalnie o lepsze nie mogłabym prosić, nie? No, kupiłam takie rzeczy typu papier toaletowy, ręczniki papierowe, gąbka, ścierka, klamerki do prania. No, takie prozaiczne przedmioty, można powiedzieć. Uwielbiam. W Polsce jest to czasem. Nazywa się Rahatłukum. To jest to, co było w Narni, nie? Ta czarownica kusiła tym tego Edmunda, nie? To tu to mają normalnie. W Polsce też sprzedają takie, ale one są takie średnie. Może zrobię taste test. Trochę tak. Ale w smaku są naturalne. Ważne, że jest, bo ja to uwielbiam. Turkish Delight. Sorry. Turkish Delight się nazywa. W tym sklepie, co byłam, tym takim tureckim, też były takie z kokosie na przykład, z orzechami. O jest, to też muszę spróbować. Ale to na razie mam pieniądze tylko na jedzenie na teraz i ewentualnie coś tam. Płyn do prania oczywiście. Znaczy płyn, takie kapsułki, żeby tam nie takie śmieszne bułeczki z rodzynkami. I chciałam sobie z masełkiem posmarować i sobie spróbować. Mam pomasełkowane. I teraz sobie haflę. Też by było lepsze. Ewentualnie z miodem mógłby być dobra. Albo tak sobie rozkroić i sobie zgrillować na patelni najpierw. I później posmarować masłem.
Idę się umyć wreszcie, bo ja świeżo po powrocie zjadłam coś, poszłam na zakupy. No bo jednak muszą być tych rzeczy typu worek na śmieci i tak dalej, bo inaczej się zasypie po prostu. No. Na dzisiaj to koniec. Teraz tylko chillera. Już wolę nagrywać sobie tak na ulicy, ale dzisiaj wolałam nie nagrywać na ulicy, bo chciałam tak odebrać miasto w takich 100%. W sensie bez słuchawek, bez niczego. Słuchać się po prostu w ten rytm miasta, ludzi. Chociaż nie rozumiałam, co mówią w większości sytuacji. Ale zauważyłam, że to z drugiej strony jest takie nawet chillujące. W sensie, że tak jak słyszysz ludzi, ja słyszę ludzi przynajmniej, ja bardzo odbieram ludzi, w sensie nawet jak nie chcę słyszeć ludzi i robię co innego zupełnie, albo w innym celu zupełnie gdzieś przyszłam, to i tak to słyszę. A w tym miejscu jest tak, że nawet jeśli słyszę tych ludzi, to mogę się tylko domyślać, o czym mówią, ale nie mam takiego przeciążenia tych bodźców. Wiecie, o co chodzi chyba? Znaczy nie wiem, ja wam staram się to wytłumaczyć jak najlepiej potrafię. Że nie ma takiego przebodźcowania dźwiękami z zewnątrz. No i do zobaczenia. Dzięki za oglądanie. No i przyjemności. Jeśli macie jakieś pytania, jakieś takie a propos pracy na przykład, czy na przykład się zastanawialiście, czy jechać, czy nie wiem, czy się boicie, albo nie wiem, macie jakieś pytanie po prostu, to walcie śmiało w komentarzu. Dzień dobry, to jest mój drugi dzień. Na szczęście trafiłam na weekend, także jeszcze do roboty mnie nie gonią. No, idę sobie kupić jakąś kawkę, bo zapomniałam. I na miejscu. Kawkę, jakieś tam rzeczy typu płyn do mycia naczyń, o którym też zapomniałam. No. Ale jest pięknie, w sensie jest 17 stopni. Właśnie zmierzam w kierunku centrum, żeby zrobić sobie takie małe zakupki. Mówiłam. Ale normalnie słoneczko świeci, jasne niebo, no czego można chcieć więcej, nie? No, byłam sobie w Womarku na zakupkach, mam wszystko co potrzebuję. Dobra, jak teraz... Aha, dobra, już wiem. Odnaleźć się, co jest zadaniem dla mnie. Wczoraj się gubiłam tutaj po mieście, ale w sumie dobrze, bo też chciałam sobie pozwiedzać troszeczkę. Przejdę się obok. O, hej! Cześć kolego! Hej! Miau. Miau. W ogóle tu słyszałam, że jest dużo kotów. Aczkolwiek jak na razie widziałam ze trzy koty chyba. No. Że tutaj jest problem niby. To jest przekocenie. Czy mi to odpowiada ogólnie, bo jakby nie patrzeć, kto mnie zna, ten wie, więc jestem kociara. Jeszcze żadnego kotka nie zdarzyło mi się pogłaskać, ale myślę, że nie minie chwila i nadarzy się okazja. No i wracam do siebie. Normalnie mam parę metrów dosłownie do centrum. Tylko nie trzeba tu uważać na obchody. No i tu sobie mieszkam. No, zakupki zrobione, rodzina obdzwoniona, że żyję, oddycham, mam się dobrze. Jedzonko sobie zrobiłam, śniadaneczko. To jest sztos, mega sztos. Normalnie uwielbiam to. Bundaberg. Blood orange. Trochę majonezu jest, ale dodaję smaku. Rekinek dostał imię, nazywa się Reksin. Reksin się nazywa, bo jak na niego spojrzałam,
Myślałam, że to jest Reksio, a moja siostra wpadła na genialny pomysł, że to jest Reksin tak naprawdę. I myślę, że to jest ochrzczony już został w imię Reksin. I kurde, no, będę pracować w rybach i nie dość tego, że będę pracować w rybach, to jeszcze mam kurde pluszaka rekina. No ja to kurwa mega przemyślałam, nie? Kawcie sobie piję w moim kubeczku. I co? Będę montować filmiki. Dzisiaj już raczej nic nie będę robiła. Jutro może gdzieś się wybiorę, tutaj obczaję jakieś takie fajne ścieżki. Jeszcze będę robiła oddzielny filmik po moim pierwszym dniu pracy. Czy ty mnie dobrze będą traktować? Czy wszystko jest rzeczywiście tak, jak mi mówili? Czy jednak coś jest inaczej? Na szczęście żyjemy w takiej epoce informacji, przepływu i że firmom się nie opłaca robić wyzysku z ludzi, bo wtedy bardzo szybko zyskują negatywną opinię i nikt tam nie chce pracować. Także to jest plus XXI wieku i social mediów. Chcę jakby robić to, co mi obiecywano i jakby trzymam się tego, aczkolwiek jakby ja pracy się nie boję i po prostu nawet chcę pracować. Nawet odkładam na razie to śpiewanie na bok. Z bólem serca, aczkolwiek mam nadzieję, że będę mogła jednak tu śpiewać, bo sąsiedzi u góry, znaczy ten właściciel tego miejsca, co właśnie mieszkam w tej chwili, mówił, że tutaj w ogóle, że Holendrzy lubią ciszę i że śpiewać, nie. Ale tak serio, jak ja słyszę tą muzę, co gra u góry, bo to jednak nie tam, tylko u góry gra muza, ja muszę poznać tą osobę, bo taka muza zajebista gra, że no... Właśnie jeszcze muszę poznać sąsiadów, bo też Polacy, też pracują w firmach, w firmie tutaj przez ta, która mnie zatrudniała. No. I będzie się działo, już się dzieje. No. A o czym mówiłam? A, o śpiewaniu. Że nie wiem, na razie to odkładam, bo teraz dla mnie liczy się zarobienie pieniążków, żeby mieć dobry fundament. Po prostu taki solidny fundament na powrót do Polski i nawet pracować w Polsce na jakimś stanowisku, ale już mieć jakby zaplecze finansowe takie porządne, na które jakby nie mogłam sobie pozwolić przez te lata, które przepracowałam w Polsce na najróżniejszych stanowiskach. No i zobaczymy, nie? Ja się nastawiam mega pozytywnie. Mam niskie oczekiwania, znaczy mam oczekiwania, ale nie są wygórowane na pewno, jeśli chodzi o robotę i życie tutaj. No jakby sami widzicie, że tutaj jest wszystko dosłownie, jak widzieliście w tym moim turze. Ale to, że mam tutaj więcej przestrzeni, bo widzieliście mój pokój tam, gdzie nagrywałam śpiewanie na przykład, czy tam w kuchni. Tutaj są podobne warunki zupełnie, jeśli chodzi o taką jakość życia. Ale i mam tyle przestrzeni, mam łóżko, które ma materac, a nie jest kanapą z dziurą w środku. To jest, kurde... Ma to swoje plusy. Pchnijmy się ku górze. Ja powoli to robię. Małymi kroczkami. Znaczy, przeniesienie się do Holandii, do zupełnie nowego środowiska jest dużym krokiem dla mnie. Ale z drugiej strony to... Ja słucham muzyki, u góry leci. Ja chyba tam pójdę, zapukamy. Siemano, kto tu mieszka? Hello. Jest coraz lepiej. Mam nadzieję, że w robocie moja opinia nie spadnie, bo mam duże nadzieje. Mam dużo nadziei i wiary w to, że będzie dobrze, że będzie lepiej. Także dzięki za oglądanie. Możliwe, że wcisnę to w ten jeden filmik, bo już następny będzie, wtedy będę gadała o pracy bardziej i warunkach tam.
Może wtedy już będę miała współlokatora bądź współlokatorkę. No, nieważne. Zobaczymy. Ja się nie nastawiam. Pozdrowienia dla Jelenia. Niech Reksin będzie z wami. I do zobaczenia.